W 15 minut podjęliśmy decyzję o zakupie. Wcześniej ta łazienka była cała bordowa. Mieliśmy takie marzenie, żeby nasz syn również miał szansę na takie beztroskie dzieciństwo z zabawami w jeziorze, żaglówkami w tle. Mały dom z cegły obecnie otula rodzinę słońcem i nowoczesnymi wygodami, ale jeszcze do niedawna wcale tak nie było. Poznajcie Natalię i Dawida oraz efekt przed i po totalnym remoncie 100-metrowego domu. Cześć, mam na imię Natalia. Chodźcie, pokażę Wam mój dom nad jeziorem. Dom przy dzikiej plaży to naprawdę unikat. I jak to się stało, że trafiliście właśnie tutaj? Zawsze chcieliśmy mieć dom nad jeziorem z dostępem do linii brzegowej. Szukaliśmy tego domu lub działki przez blisko 5 lat, ale to graniczyło z cudem. Więc gdy dowiedzieliśmy się od mojego wuja, że jego przyjaciel przymierza się do sprzedaży, to nie wahaliśmy się ani sekundy i przyjechaliśmy prosto z pracy, żeby ten dom zobaczyć. Obeszliśmy te trochę ponad 100 metrów w 15 minut i podjęliśmy decyzję o zakupie. Od razu dostrzegliśmy, że jest tutaj ogromny potencjał, ale będziemy musieli wykonać remont. To był dom, który miał blisko 40 lat, więc poza tym, że sama bryła była bardzo ciekawa z zewnątrz, to w środku były jaskrawe kolory, mieliśmy bardzo dużo ciemnego drewna, trochę brakowało światła, ale pomimo tego, widząc to, co mamy za oknem, no dostrzegliśmy od razu, że jesteśmy w stanie tutaj wygospodarować coś niezwykłego. Tak naprawdę można powiedzieć, że zdemolowaliśmy cały dom i odarliśmy go do gołych ścian. Poza nielicznymi elementami takimi jak balustrada czy schody, których kolor zmieniliśmy i nadaliśmy im nowe życie, to z domu pozostały tylko gołe mury. Cały dom był bardzo ciemny, my go chcieliśmy rozjaśnić, więc wymieniliśmy wszystkie okna. Zastosowaliśmy okna typu fix. W tylu miejscach w ilu mogliśmy to zrobić, w jasnych, cienkich ramach. Zabraliśmy się za wymianę desek na suficie na jaśniejsze. No i rzecz jasna musieliśmy zabrać się również za wszystkie instalacje. I od stycznia tak naprawdę walczyliśmy z całością, można powiedzieć do czerwca. Dość wymagający harmonogram, który miał nieprzekraczalną datę oddania z uwagi na narodziny naszego dziecka. Spodziewaliśmy się w tamtym czasie narodzin naszego pierwszego syna, a zarówno ja, jak i Natalia dużą część naszego dzieciństwa spędziliśmy nad Jeziorem Puwickim, więc mieliśmy takie marzenie, żeby nasz syn również miał szansę na takie beztroskie dzieciństwo z zabawami w jeziorze, żaglówkami w tle. Jeśli chodzi o metraż, to dom ma niecałe 100 metrów. My prowadzimy dom otwarty, zapraszamy bardzo często gości, dlatego zależało nam na wydzieleniu 3 sypialni. Pomyśleliśmy także o spiżarce, ze względu na to, że lubimy bardzo wspólnie gotować. I oprócz tego jeszcze jednym ważnym aspektem było wygospodarowanie dodatkowej, chociaż małej łazienki na piętrze. A czym kierowaliście się, jeśli chodzi o wybór kolorystyki we wnętrzu? Ze względu na niewielki metraż chcieliśmy optycznie powiększyć nasze wnętrze, dlatego zastosowaliśmy jednolity materiał na wielu powierzchniach. Mowa tutaj o dektonie. Użyliśmy go na posadzkach, użyliśmy go też na ścianach w łazienkach. Był to dla nas oczywisty wybór, dlatego że jesteśmy obok plaży i szczerze powiedziawszy nie wyobrażamy sobie, że małe dzieci będą biegać po podłodze, która miałaby się za chwilę zniszczyć.
Dlatego wybraliśmy materiał, który jest bardzo odporny i wygląda bardzo minimalistycznie. Jest idealnym tłem do całej reszty kompozycji wnętrza. Choć trudno w to uwierzyć, to tego okna przy jadalni wcześniej tutaj nie było. Teraz zyskaliśmy nową perspektywę i widok na zieleń zarówno podczas gotowania, jak i podczas spożywania posiłków. Natomiast jeśli chodzi o usytuowanie kuchni, to nadal znajduje się ona na tym charakterystycznym podejście, przy czym Natalia i Dawid zdecydowali się na wydłużenie blatu kuchennego oraz zrezygnowali z szafek wiszących, które były dla nich nieco przytłaczające. Zauważcie, że zamiast tradycyjnego okapu postawili również na nowoczesną opcję, czyli na płytę zintegrowaną z okapem Nikola Tesla firmy Elika. Jest to płyta, która idealnie komponuje się ze stylistyką tej kuchni, jest również wydajna oraz bardzo cicha. Przy takim układzie kuchni nie wyobrażam sobie, żeby okap utrudniał nam rozmowy z gośćmi, czy też przysłaniał widok na piękne jezioro, które mamy przed sobą. Dlatego oczywistym wyborem dla nas była zintegrowana płyta indukcyjna z blatem, z wbudowanym okapem i zdecydowaliśmy się na Nikola Tesla FitRow. Matowe wykończenie tej płyty idealnie wpisuje się w styl tej kuchni i koresponduje z resztą sprzętów. Oprócz tego ma także wiele fajnych funkcji. Zobaczcie. Możemy korzystać z funkcji łączenia stref oraz z funkcji powolnego gotowania, np. rosołu, co czuć w jakości potraw. Higiena to jest top poziom. No i rzecz jasna akustyka. Pracy urządzenia naprawdę nie słychać. Nawet na najwyższym trybie pracuje ona cicho. Przy otwartym salonie, jaki tutaj mamy, połączonym z kuchnią, ta płyta była dla nas oczywistym wyborem. Kuchnia ma niespełna 10 m2, natomiast jest bardzo funkcjonalna. Tutaj nad blatem zastosowaliśmy system Avento z Bluma, który pozwolił nam schować 2 ekspresy. Jeden dla nas, a drugi na mleko dla naszego niemowlaczka. Wysuwana półka ułatwia korzystanie z obu sprzętów. Ekstra dodatkiem jest zamykana spiżarnia o powierzchni 3,5 m2, gdzie ukryliśmy zmiękczacz do wody. Oprócz tego mamy tam drugą lodówkę i sporo miejsca do przechowywania. Cała kuchnia została wykonana z forniru naturalnego. Jest to fornir dębowy, wybarwiony na taki sam kolor jak pozostałe elementy drewniane w domu. Natomiast jeśli chodzi o blat, zastosowaliśmy blat z konglomeratu kwarcowego, który idealnie pasuje stylistycznie do reszty wnętrza. A teraz zapraszam Was do łazienki. Nasza łazienka ma 5 m2. Wcześniej ta łazienka była cała bordowa. Teraz znów wykorzystaliśmy tutaj powierzchnię mineralną Dekton na ścianach, jak i na posadce. Natomiast strefę prysznica wykończyliśmy dodatkowo białą mozaiką, która urozmaica tą minimalistyczną formę. Ciekawym rozwiązaniem i bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zastosowana umywalka, która jest zintegrowana z blatem. Dzięki temu mamy pewność, że nic nam nie napuchnie, nic się z tym nie stanie. Całość jest wykonana z konglomeratu kwarcowego Silstone, dlatego jest to też materiał odporny na wszelkie zarysowania, na wszelkie zabrudzenia. Chwały i dla dorosłych, i dla dzieci. Dodatkowo w początkowej strefie schowaliśmy tutaj pralkę i zabudowę na ręczniki. Obok łazienki znajduje się malutka sypialnia gościnna. Śmiejemy się, że jest to najdroższe pomieszczenie w naszym domu, dlatego że musieliśmy przerobić całą instalację gazową, aby w bezpieczny i prawidłowy sposób stworzyć tutaj pokój, a nie pomieszczenie, które w sumie nie miało tutaj wcześniej funkcji. Naprzeciwko mamy prostą szafę wiatrołapie na odzież wierzchnią i obuwie. Ona przechodzi nam do kuchni, ponieważ w całości jest pokryta fornirem dębowym i w bardzo sprytny sposób ukrywa nam drzwi do naszej spiżarki.
A teraz zapraszam Was na poddasze. Idąc po schodach, zwróćcie uwagę, że ten dość drogi element po prostu częściowo przemalowaliśmy. Na poddaszu mieszczą się 2 sypialnie. W sypialniach dodatkowe doświetlenie zapewniają świetliki, które przebudowaliśmy i daliśmy nowe ramy wypełnione szkłem akustycznym. Wcześniej były tutaj wstawione zwykłe, otwierane okna. Dzięki temu sypialnie pozostały bardziej komfortowe. Drugi pokój w przyszłości zajmie nasz syn, gdy trochę podrośnie. I oto nasza mikrołazienka. Zobaczcie, jak na niespełna 2 metrach kwadratowych udało nam się zmieścić prysznic. Żeby dopasować szybę prysznica pod tym skosem, musieliśmy ją oczywiście wykonać na wymiar, ale pomimo skosu można z prysznica normalnie korzystać, choć nie jest to najwygodniejszy prysznic na świecie. Początek ścianki kolankowej jest na wysokości jedynie 125 cm, więc jak widać mieliśmy naprawdę sporo gimnastyki z tym, żeby wygospodarować tutaj miejsce na drugą łazienkę, której nam w domu brakowało, zgodnie z zasadą, że lepiej mieć 2 łazienki, w tym jedną niewygodną niż tylko jedną łazienkę, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Ta strefa wypoczynkowa nabiera wyjątkowej przytulności również za sprawą tego układu kanap. Tak, mamy tutaj kanapy modułowe. Chciałam je zmodyfikować w taki sposób, aby można było je połączyć i stworzyć dodatkową funkcję spania. Te moduły mają ukryte krokodylki, więc jeśli je obrócimy, połączymy, da się je złączyć w wygodną formę łóżka. A na co dzień są bardzo wygodne do takiej rozmowy twarzą w twarz. Mamy tutaj elektryczny kominek. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, które też nada ciepła dodatkowego wnętrzu. Wieczorem do złudzenia przypomina naturalny kominek. Potrafi też wydawać dźwięki, w którym słychać, jak strzela drewno. Ma funkcję grzania, więc idealnie poradzi sobie w zimowe wieczory, kiedy będziemy chcieli dodatkowo dogrzać tą przestrzeń. Ze względów ekologii jest to bardzo dobre rozwiązanie. Całą tą połać pokryliśmy panelami strukturalnymi, takimi panelami 3D. One wydłużają nam optycznie to całe wnętrze, a dodatkowo sprawiają, że poprawiona jest po prostu akustyka. Każda taka struktura, która jest trójwymiarowa, sprawia, że likwidujemy pogłos, o co nie trudno w tak wysokim pomieszczeniu, jak tutaj właśnie mamy. Do tego Natalia i Dawid zdecydowali się na taką mini bibliotekę, która od razu przywodzi na myśl relaks z kubkiem herbaty w dłoni. Może to być dla Was również ciekawa inspiracja, jeśli chodzi o aranżację strefy telewizyjnej. Ogród był piękny, jak to stary ogród. Postaraliśmy się zachować wszystkie stare nasadzenia, ale poprzesadzać je w takie miejsca, żebyśmy mogli widzieć wodę. Dosadziliśmy sporo nowych, przez nasadzenia ponad 200 laurowiśni i jakichś mniejszych elementów, ale przyświecał nam taki cel, żeby nie robić z tego takiego wymuskanego ogrodu, więc nie kładliśmy zupełnie nowej trawy, tylko postaraliśmy się odzyskać już istniejący trawnik. Dużym wyzwaniem dla mnie było tutaj spasowanie wszystkich kolorów drewna, tak aby końcowo były one w jednym odcieniu. Schody i balustrada są starym drewnem dębowym, dlatego podjęłam wiele prób razem z technologiem, mieszając różne kolory bejc i lakierów, tak aby te powierzchnie końcowo wyglądały tak samo. Na szczęście się to udało. Jest to dla nas dom letni, weekendowy, inaczej płynie tutaj czas. Ogromną inspiracją dla nas była ta dzika plaża, którą mamy za oknem. Zależało nam na tym, żeby stworzyć dom, który będzie przytulny, który będzie miejscem, gdzie będziemy mogli spędzać czas ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Miała być to piękna ramka do tła, które mamy za oknem, do tego widoku na jezioro i na zieleń. Dlatego stworzyliśmy wnętrze, które jest jasne, przytulne, delikatne, otulające. Jeśli chcielibyście poznać wszystkie produkty, które użyłam w tym wnętrzu, odwzorować materiały czy dodatki, które widzieliście w filmie, to stworzyłam specjalnie dla Was e-booka, w którym opisuję bardzo dokładnie każdy z produktów, jak się on nazywa, w jakiej tkaninie został wykonany czy zamówiony,
gdzie to można kupić. Zapraszam po link do opisu odcinka.